Cześć, witam Was serdecznie ponownie na warsztacie u Białego. Dzisiaj chciałem gorąco na dworzu, więc poruszyć ponownie kwestię wentylatorów. Tym się zajmuję już przeszło 10 lat. I chciałem Wam dzisiaj troszeczkę może podreklamować, troszeczkę polecić, nawet bardziej niż troszeczkę, coś takiego jak moduł wentylatora do elektronicznych wentylatorów BMW, Volvo, Mercedes, Audi, patrzyłem w Mazdzie, chyba Jeepa też obsługuje, także większość aut dostępnych na rynku europejskim i prawdopodobnie światowym. Wszystkich nie sprawdzałem, ponieważ ja jestem skupiony bardziej na grupie BMW, najwięcej tych wentylatorów robię, obsługuję praktycznie wszystkie BM-ki sterowane sygnałem PWM. Czyli jeżeli macie taki drogi wentylator sterowany sygnałem i padł Wam, można zastosować taki moduł, do tego silnik elektryczny. Największą ciekawostką tego modułu jest to, że jest produkowany w Polsce przez Polaka. Nie jest to produkcja seryjna, był to mój pomysł. Wykonanie elektronika z Warszawy, bardzo uzdolniony człowiek. Zna się na robocie, zrobiliśmy taki moduł, zaprojektowaliśmy. Chodzi właśnie na różnych sygnałach, czyli jest uniwersalny, bo na przykład moduł od BMW nie zastosujecie naprzemiennie z Mercedesem. Ten moduł obsłuży Wam i Mercedesa, i Audi, i Volvo, różne samochody. Obsługuje silniki około 500-600 W. Przerzucę w ogóle na drugą kamerkę, pokażę Wam, jak to podłączyć. No i tak jak mówię, wspieraj polską przedsiębiorczość, kupuj takie moduły. Dostępne są na niektórych portalach. Podam oczywiście numer na warsztat, gdzie będzie można zamówić taki moduł. Mogę też doradzić, jak to podłączyć. Oczywiście teraz wytłumaczę w skrócie. Przerzucam na przednią kamerkę, pokażę Wam, jak to podłączyć. Tu mamy moduły. Nie jest to produkcja seryjna, taśmowa. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć może 1000 sztuk, ale każdy moduł jest wykonany dokładnie, solidnie. Robimy je już od przeszło 5 lat. Montuję je w wentylatorach. Nie ma na to reklamacji, nie grzeją się. Wspaniały, solidny polski produkt. Kupując go wspierasz polską przedsiębiorczość. A teraz bardzo rzadko można kupić coś naprawdę polskiego. I teraz tak. Z jednej strony modułu mamy przewód czerwony, czyli plusowy. Proste. Z drugiej strony mamy przewód czarny. To jest masa. Podłączamy do wentylatora. Tu akurat mam jakiś tam silnik wentylatora używany. Tam mam jakiś inny. I podłączamy w tym przypadku akurat plus do plusa, czyli czerwony do czerwonego, brązowy do brązowego. Aczkolwiek musimy zwrócić uwagę na kierunek obrotów wentylatora. Wentylator musi przeciągać przez chłodnicę w stronę silnika powietrze, czyli jeżeli będzie odwrotnie, zamieniamy te przewody odwrotnie. Wentylator musi nam nie pompować w przód samochodu, tylko w stronę auta, w stronę silnika, w stronę kabiny powietrze powinno przechodzić. I teraz druga strona tego wentylatora. Z drugiej strony też mamy, co jest najważniejsze, tu nie możemy pomylić przewodów. Czerwony to jest plus, czarny to jest masa. Pomyłka może niestety skutkować negatywnymi konsekwencjami, a niebieski to jest sterowanie sygnałem PWM. I tak jak mówię, moduł obsługuje wiele marek pojazdów, jest uniwersalny i sprawdzony naprawdę. Już w wielu wentylatorach różne silniki montowałem, chodzi to super, nie przegrzewa się. Warunkiem jest zamontowanie, tak jak tutaj, musi być zamontowany za wentylatorem, żeby miał jeszcze dodatkowe chłodzenie. Błędem jest montowanie gdzieś tu za plastikami. Nie można tego robić, żeby po prostu ten moduł, jak będzie przeciążony, żeby się nie grzał, żeby miał wentylację i chłodzenie. Tak zawsze montujemy. Gwarancja na to jest 2 lata. Nie zdarzyło mi się jeszcze praktycznie, nie zdarzają się reklamacje, może z jeden był przypadek, czy z 2, gdzie klienci zamontowali właśnie źle, bo gdzieś za plastikiem, gdzie w ogóle nie było tych klapek w innym wentylatorze i po prostu było jeszcze źle polutowane.
i było jakieś tam zacięcie tego modułu, ale to były przypadki na setki sztuk, może 1, 2 przypadki. Tak, działa to super. Myślę, że to będzie chodzić naprawdę latami. Bardzo fajne rozwiązanie, uniwersalne. Miejsce na śrubki jakieś, jest solidna obudowa metalowa. Jest zalany hermetycznie porządnym towarem, także woda mu nie straszna. Woda mu nie zaszkodzi. No i teraz, co jeszcze chciałem Wam pokazać. Pokażę Wam wentylator, włączę go i spróbuję go zablokować. Włączam, blokuję go ręką, zobaczcie, on się próbuje włączyć. Trzymam go, wyłączył się. Moduł ma zabezpieczenie przed przeciążeniem i przed zwarciem. O, teraz się włącza. Ja go przytrzymam, włączę jeszcze większe obroty. O, teraz się wyłączył, poczułem. I wyłączę go jeszcze raz. I włączę i zobaczcie. Działa. Czyli jeszcze raz Wam pokażę. Zatrzymam go. Włączam go. O, jeszcze raz, bo coś ucięło. Włączamy. Wentylator się włącza. Ja go hamuję. Czyli przyjmijmy, że coś nam wpadło między śmigło. Jest przeciążenie. Silnik ma zwarcie. Zobaczcie. Przytrzymałem go. Wentylator się wyłączył. Nic mu się nie stało. O, chodzi dalej. Możemy go zablokować. O, czuję takie pyknięcie. I wentylator odpuszcza. Teraz jak go puścimy, albo prawdopodobnie się włączy sam, albo muszę go włączyć. O, włącza się jeszcze raz. Czyli zabezpieczenie wyłącza. Zabezpieczony jest przeciwzwarciowo i przeciwprzeciążeniowo, także jest to wspaniała sprawa. Nie wiem, czy oryginalne wentylatory, te moduły tak mają. Także nie musimy się tu martwić, że na przykład jakiś patyk nam się wkręci, czy coś, że nam się spali moduł. Także to jest fajne rozwiązanie. Także moduł jest trwały. Nie mamy ich może tysiące sztuk, ale na bieżąco robimy. Jest to ręczna robota, ręcznie składane przez elektronika, tak jak wspomniałem, w Warszawie, uzdolnionego człowieka. Fajny pomysł, fajne rozwiązania, elektronika dobrej jakości, także nie będzie z tym kłopotów. No i przede wszystkim produkt polski, także polecam, zapraszam do innych moich filmów, także o wentylatorach warsztatowych, o nożach, ostrzeniu i tak dalej. Jak macie wybór, kupujcie to, co polskie. Nasz jest to pomysł, myślę, że dość wspaniały, wszyscy kopiują, tylko zamawiają z Chin. My robimy to sami. Zapraszam, polecam. Do zobaczenia.